Witam wszystkich serdecznie na kolejnym vlogu V-Slot Polska. Z tej strony standardowo Damian. Ja właśnie jadę do firmy i rozpoczynam nowy tydzień, a myślę, że będzie się w tym tygodniu dużo działo. Jak zdążyliście zobaczyć na poprzednim vlogu, dostaliśmy klucze do nowej hali i w tym tygodniu będziemy się przeprowadzać, tak więc czeka nas na pewno dużo pracy i to będę chciał Wam pokazać. W ostatnich dniach do naszego zespołu dołączyła nowa osoba, mamy nowego kierownika magazynu, tak więc tutaj nasz nowy kolega, jeszcze Wam nie zdradzę, może Wam pokażę, jak on się też przełamie, kto to jest, właśnie zapoznaje się z naszym systemem pracy. Już wiem, że będzie wprowadzał wiele zmian. Dzisiaj z Mateuszem będziemy robili takie duże zebranie w firmie informujące wszystkich pracowników o tym, jakie zmiany zostaną wprowadzone. Więc jeżeli ktoś z Was to ogląda, no to już jest po tym spotkaniu. Co jeszcze? Aha, no o samej przeprowadzce. Będziemy musieli zrobić na pewno instalację klimatyzacji do nowego obiektu. Musimy zatrudnić nowego człowieka. Szukamy nowych ludzi do pracy. Niestety ten temat nie jest taki prosty, bo jest bardzo mało zgłoszeń. O tym może też wspomnę Wam jeszcze w tym vlogu. Dzisiaj mamy dostawę profili aluminiowych. W przyszłym tygodniu przyjeżdża do nas nowy model profili, które Wam pokazywałem, 11x20. Tak więc naprawdę sporo się dzieje. A jeszcze w tym tygodniu będzie domykany temat inwestycji, o której wspominałem Wam kilka vlogów wcześniej, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym vlogu już nie, myślę, że w następnym vlogu albo najpóźniej za 2 vlogi zobaczycie, o jakiej inwestycji mowa. Tak więc ja dalej nie przedłużam i zachęcam Was do oglądania dalszej części tego materiału wideo. Stare biuro, jak widzicie, częściowo już puste. Tutaj tak samo wynieśliśmy wczoraj z Szymonem i Bartkami część maszyn. Szymon już na końcu tak samo się wyprowadził. Idę, Szymon, zobaczyć jak wniosłeś. Dobrze. O, i widzicie, na razie jest chaos, ale to wszystko będziemy układali dzisiaj, jutro i pojutrze. Tu już stoi salamandra. Tutaj nasz lid klasyczny, więc trzeba zabrać się za pracę i za chwilę zobaczycie, jak to przebiega. To, co mi się oczywiście uda nagrać. Mają się testy salamandry 3-metrowej, 3,30, tak? Tak, 3,30. Pokaż, Bartek. Pokaż, co potrafisz. Nie, na razie na spokojnie. Przyjdzie czas na testowanie mocniejsze. I pierwszy regał częściowo wyniesiony. Powiem Wam, nie jest łatwo nawet 8 osób go podnieść i przenieść.
No i mamy 4. dzień związany z naszą przeprowadzką. Szczerze mówiąc, ja jestem zmęczony, tak jakbyśmy już się przeprowadzali przez 3 tygodnie, a jeszcze nie przynieśliśmy wszystkiego. Tak więc jest to naprawdę bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie, żeby to wszystko przenieść. Mimo że się przenosimy tylko z drzwi do drzwi, ale zajmuje to masę czasu. Tak jak już wspominałem, kiedy nadal chcemy realizować wszystkie wysyłki i zamówienia, no to tutaj musimy jakoś to rozłożyć między ludzi i jest to spore wyzwanie, a nie dość, że musimy wszystko złożyć z regałów, przenieść na nową halę, przenieść regały, to wszystko trzeba jeszcze rozłożyć z powrotem na regały, tak więc no zajmuje to sporo czasu i sporo energii, ale myślę, że już jesteśmy bliżej końca, tak więc niedługo, mam nadzieję, wszystko wróci do normy. Ja jestem właśnie w drodze do miejsca związanego z nową inwestycją, o której już Wam wspominałem, ale postanowiłem, że trochę przerwę te timelapsy, które właśnie oglądaliście związane z przeprowadzką i opowiem Wam o tym, co nowego wydarzyło się w naszej firmie, jakie zmiany zaszły. Po pierwsze, jak mogliście się tego dowiedzieć w poprzednich vlogach, mamy nowego kierownika magazynu. I ja się bardzo cieszę, Mateusz się bardzo cieszy, ponieważ jest to osoba naprawdę zaufana, w której pokładamy duże nadzieje. Ona co prawda się musi oczywiście wdrożyć w nasz system pracy, usprawnić nasz system pracy, ale wierzę w to, że dzięki temu nasza wydajność wzrośnie i praca będzie przyjemniejsza tak naprawdę dla wszystkich, dla całej firmy, dla wszystkich pracowników. I w związku z tym, że mamy teraz takiego kierownika prawdziwego z krwi i kości, to będzie tak samo sporo zmian w pracy pozostałych członków naszego zespołu, ale liczę na to, że wszyscy się do tego przyzwyczają i wszystkim to wyjdzie, jak już powiedziałem, na lepsze. Po drugie, w poniedziałek, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, mam czwartek, w poniedziałek przychodzą do pracy kolejne nowe 2 osoby. Jedna z tych osób zastąpi Damiana, który w sumie naście dni temu niestety, ale z którym musieliśmy zakończyć współpracę. Tak więc mieliśmy spore też problemy związane z tym, żeby realizować szybko wszystkie zamówienia, bo Damian był odpowiedzialny przede wszystkim za piłę, która znajduje się na reja, który był odpowiedzialny właśnie za gwintowanie, nawiercanie, czyli te wszystkie takie ręczne czynności. Ale w poniedziałek przychodzi nowy człowiek, tak więc mam nadzieję, że to też wróci na jakieś takie normalne tory. Oczywiście szkolenie taka osoba będzie musiała przejść, ale myślę, że tutaj szybko sobie z tym poradzi. No i będziemy mieli tak samo kolejną nową osobę do e-commerce'u, która nam usprawni tworzenie blogów, artykułów, wrzucanie nowych produktów, bo tych produktów mamy naprawdę bardzo dużo, a prawda jest taka, że nie mieliśmy czasu, nikt nie miał już w firmie czasu na to, żeby tworzyć jakąś wartościową treść na nasze blogi, żeby wrzucać nowe produkty na sklepy internetowe. Skupieni byliśmy bardzo na Allegro, a tutaj nie tylko Allegro dla nas jest istotne są sklepy Wrolet, Fauslot, więc chcemy tak samo, żeby ta nowa osoba poprawiła te produkty, które już są wrzucone, żeby one były ładnie opisane, żeby były lepsze zdjęcia, więc też dużo pracy przed nową osobą, która pojawi się w poniedziałek, ale też bardzo dużo pracy przede mną, przed Mateuszem i pozostałymi członkami naszego zespołu, no bo te wszystkie osoby, a to będą w sumie tutaj 2, będzie trzeba przede wszystkim wyszkolić, pokazać im, jak mają pracować, jak działamy, jak działa nasz system, tak więc sporo wyzwań przed nami. No a trzecią rzeczą to jest właśnie inwestycja, o której już wspomniałem, na którą właśnie teraz jadę, którą w najbliższych vlogach, mam nadzieję, Wam będę mógł pokazać i to jest naprawdę kolejna duża rzecz, bardzo czasochłonna, nad którą będziemy się musieli z Mateuszem mocno skupić, no ale prowadząc firmę trzeba sobie stawiać nowe wyzwania, tak więc wkrótce się o tym wszystkim dowiecie, a teraz myślę, że jeszcze wrócimy na kilka przebitek i kilka informacji związanych z naszą przeprowadzką. I tak oto wygląda nowe biuro. Ustawiliśmy sobie biurka, jak widzicie, trochę inaczej i jak się okazało, w związku z tym, że od poniedziałku przychodzą do nas nowe osoby do pracy, to będziemy musieli tu jeszcze trochę przemeblowanie zrobić, żeby jeszcze jedno biurko się zmieściło, ale jak widzicie, no już nie mamy tutaj za dużo miejsca,
a z naszego starego biura zrezygnowaliśmy. Tam CNC71 będzie miał swoje biuro, więc niestety, ale nadal jest za mało miejsca. A teraz wam pokażę, jak to wygląda, jak sytuacja wygląda na hali. Jak widzicie, jeszcze jest tu chaos, chociaż najważniejsza część, tak naprawdę regały główne gdzieś tam już zostały ustawione i przyniesione. Tutaj mamy naszą salamandrę, tą 3,30 długości. Widzę, że tu już chłopaki testowali, ja jeszcze nie zdążyłem tego zobaczyć. Niestety chyba nie uda mi się ograć dużo, bo dzisiaj w nocy chyba jeszcze będą nad nią pracować i nie wiem, czy przed poniedziałkiem, bo teraz mamy piątek wolny, ale chyba przed poniedziałkiem albo w poniedziałek ta maszyna będzie już wyjeżdżała do klienta. Za chwilę się sobie może jeszcze do niej na sekundę wrócimy. No i jeszcze wam pokażę właśnie taki szybki rzut na to, co się tutaj dzieje. Chaos, bo to wszystko, co przynosiliśmy, teraz musi wylądować z powrotem na regałach. Widzę, że tu niektóre elementy już mocno ucierpiały, więc będzie trzeba to poprawić. Widzicie, to wszystko trzeba sobie poukładać. Na tamtej hali też jeszcze zostało, ale już w naszej części kilka rzeczy. Trochę pracy jeszcze przed nami, ale ten tydzień na szczęście już mamy zamknięty. Przed chwilą powiedziałem, że ten tydzień mamy zamknięty i jak widzicie, byłem trochę w błędzie, ponieważ dzisiaj mamy sobotę. No, wczoraj było piątek, dzień wolny, 11 listopada, ale ten tydzień jeszcze, przynajmniej dla mnie, nie jest zamknięty. Właśnie jadę na reja, bo muszę skończyć te przenosiny tak, żeby CNC71 w poniedziałek miało taką halę, jaką powinno mieć, czyli pustą. Jest też chyba na miejscu, z tego co się orientuje, Szymon. Wczoraj, mimo tego, że mieliśmy święto, wiem, że Bartek pracował, wydawał klientowi salamandrę, tą 3-metrową. Tak więc to nie był jeszcze w czwartek, nie było zamknięcie tygodnia. Ja też nie będę już dzisiaj przedłużał tego vloga. Myślę, że to, co chciałem wam pokazać, już wam pokazałem. Już szykuję materiały na kolejnego vloga. Tak więc życzę wam, ponieważ prawdopodobnie duża część z was ogląda to w niedzielę, życzę wam spokojnej niedzieli i udanego przyszłego tygodnia. Do zobaczenia w najbliższą środę. Dzięki za poświęcony czas.